Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek z nowymi paletkami od Oden's Eye. Jak widzicie, pojawiły się dwie nowe paletki w zupełnie dwóch różnych klimatach, czego już możemy się spodziewać po okładkach. Więc pomyślałam, aby stworzyć w dzisiejszym odcinku właśnie taki przegląd tych palet, pokazać Wam, jak one wyglądają w środku, zrobić swatche i dwa makijaże, jeden tą paletką i jeden tą paletką, abyśmy mogli je porównać, zobaczyć, jak te kolory mają się do siebie i która bardziej nam się podoba. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć szczegóły dotyczące tych palet i jakieś ciekawe pomysły na makijaże, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na początek zajmiemy się tą jaśniejszą paletką. Ta nazywa się Luminous Shadow Palette i jest to paleta z 15 cieniami. Następny makijaż będzie wykonany Mystic Gleam Palette, również 15-cieniowa i w ogóle ta postać tutaj bardzo mi przypomina Edwarda ze Zmierzchu, nie? Po prostu, no totalnie Edward ze Zmierzchu, tylko ze skrzydłami. A to nie wiem, Legolas. No nic, zobaczmy, jak prezentuje się w środku. Mamy tutaj taką kompozycję kolorystyczną. No i widzimy, że jest to paleta teoretycznie tak raczej po tej ciepłej stronie, ale to nie jest tak, że wszystkie kolory są zupełnie ciepłe. Ten górny rząd zdecydowanie, bo mamy tutaj ciepły brąz, pomarańcz błyszczący, żółty błyszczący, taki koralowo-różowy odcień. Mamy też taki cieplejszy fiolet, ale na przykład widzę tutaj też takie bardziej neutralne kolory, które w sensie basicowe, może nie neutralne, co basicowe, ale na przykład ten ewidentnie jest chłodniejszy i ten również, co dla mnie jest ogromnym plusem, bo można wtedy fajnie przełamać makijaż. To też nie jest tak, że jak ktoś ma ciepłą urodę, to może tylko i wyłącznie ciepłe kolory używać i że tylko one będą wyglądały ze sobą dobrze. Wręcz przeciwnie, ja lubię mieszać temperatury, bo wtedy się coś więcej dzieje. Trochę jak w stylizacjach. Jak wszystko jest na jedno kopyto, to jest nudno, no nie? Jak się coś przełamie, wprowadzi jakiś niepokój, to jest ciekawiej. Także przejdźmy sobie do swatczyków i będę zaczynała od tego rządku, czyli na początek Soft Down. To jest taki brzoskwiniowy beż. Nawet niespecjalnie widać na ręku. Może troszkę bliżej. O, mamy taki brzoskwiniowy beż. To nie jest też taki bardzo jasny odcień, taki, że będzie na przykład moją powiekę rozjaśniał, ale tak do wyczyszczenia make-upu myślę, że spoczko. Następnie Golden Rice. Śliczne to jest, bo to jest taki chłodniejszy żółty, troszeczkę wiecie jak moja bluzka, taki jasny żółty, ale on ma taki brzoskwiniowy przebłysk w sobie. I troszkę drobineczek, takich jakby srebrzystych, brzoskwinka i sreberko, takie delikatne. Bardzo ładny i też spokojnie basicowy mógłby być. Następnie Heartbeat. Ładny, śliczny koralowy odcień. Troszkę mi się kojarzy z tym, myślałam, że z tym, co jest w tej paletce, ale widzimy, że ten jest bardziej pomarańczowy, a ten jest jednak trochę mocniej różowy. No, ale fajne. Tutaj już taka, wiecie, fajna letnia paletka nam się troszkę robi. Następnie Flare. Tego jestem bardzo ciekawa. Wow. Ten jest bardzo masełkowy i to jest taki pomarańcz, ale przebłysk ma na taki zielony, seledynowy. Nie mogę złapać tego przybłysku, najwyżej pokażę Wam później w jakimś innym oświetleniu. I ostatni z tego rządku, czyli Sundown. No, taki piękny, cieplutki brązik. Bardzo fajny. Zobaczcie, jaka ładna tutaj kompozycja. No i lecimy z następnym rządkiem, takim bardziej fioletowym. Zacznę od Stardew, który widzimy, że troszeczkę przypomina cienie. Kiedyś w Glam Shopie były takie mozaikowe. Jak one się nazywały? Aj, wyleciał mi kryształowe, marmurkowe? Tak, chyba marmurkowe. To on tak właśnie wygląda, bo ma kilka różnych takich kolorów, takich niepołączonych ze sobą, ale jak je, że tak powiem, pomieszamy tutaj w opakowaniu, to wychodzi nam bardzo ładny toperek. To ma bardzo ładny taki fioletowo-niebieski błysk. No, baza jest taka minimalnie brązowa, bardzo jaśniutka. I mamy taki piękny shifcik fioletowo-niebieski. Lubimy takie kolorki. Następnie Lilac Mist. No ja to lubię, takie fiolety lubię. Takie delikatne, pastelkowe, wewnętrzny kącik, podłóg brwiowy. Yes, please. Następnie Morning Dew. Taki bezpieczniaczek. Sporo drobineczek ma. Właśnie taki srebrzysto-różowy, ale to jest taki, wiecie, nie taki róż, tylko taki
subtelny, trochę jak rozświetlacz, nie? Bardzo ładny. Następnie Lavender Aura i od razu wezmę sobie Periwinkle Cloud. Cieplejszy fiolet, taki przygaszony, bardzo ładny. I Periwinkle Very Peri, no ten też jest śliczny. Fiolecik błyszczący. Troszeczkę ciemniejszy, ale też zobaczcie, że to nie jest taki bardzo ciemny, że on nam zrobi, wiecie, takie smoky eyes, taki jest średni. Ja lubię takie średniaczki, jeżeli chodzi o błyski. No i ostatni rządek. Zaczynamy od Horizon. Ten jest takim po prostu ciemnym, czekoladowym brązem, taka gorzkawa czekolada. Może nie gorzka, może deserowa. To jest deserowa czekolada. Następnie Champagne Bliss. Szampański. To jest taki, wiecie, taki klasyczek bezpieczniaczek. Taki beżowy, taka lekko, takie cappuccinko w bazie i delikatny błysk. Szampański. Bezpieczniaczek. Bardzo, bardzo ładny, klasyczny. Ten mnie mega intryguje. Skyline, bo jest fioletem bardzo mocno przybrudzonym, takim przyszarzałym. Lubię takie brudasy. No, ten jest mega ciekawy. Skyline. Zobaczcie, że mamy tutaj właśnie sporo fiolecików. I dwa ostatnie to Amber i Terracotta. Tu jest Amber. Lubię. Ma taką ciepłą, pomarańczowo-brązową bazę, jak widzicie. I błyszczy się na złoto. No i Terracotta to jest coś między brązem a burgundem. O, widzicie, jak się rozciera, to on idzie w taką śliweczkę, troszeczkę w wino, troszeczkę w śliweczkę. Kurczę, ładna ta paletka. Taka, powiem Wam, taka wakacyjna, taka mi się kojarzy właśnie z takim, wiecie, upałem, słońcem, urlopami. Troszeczkę mi kojarzy się z paletką Santorini z Glam Shopu. No one są troszkę różne, ale mamy właśnie też taki vibe, że mamy jakiś takie bordo, jakiś taki cieplejszy brąz, no ale ta jest ewidentnie bardziej fioletowa, że tu jest więcej takich fioleto, burgundów. No, ładna. Ładna ta paletka. No nic, lecimy z makijażem w takim razie. Zaczynam sobie oczywiście od aplikacji bazy na całą powiekę. Zacznę sobie od Terrakoty, czyli tego ala winnego, burgundowego brązu i aplikuję sobie w zewnętrzny kącik. Troszkę sobie tak rozklepuję i będę delikatnie blendować powyżej załamania powieki. Jak widzicie, troszkę od razu sobie rozluźniłam tutaj powiekę, żeby widzieć mniej więcej, gdzie ten kolor powinien się znajdować, więc czasami sobie tak lekko naciągnę, żeby łatwiej było mi blendować, a potem opuszczam, żeby zobaczyć, czy to już, czy jeszcze trzeba podnieść ten kolor wyżej. No buduje się póki co bardzo dobrze i rozciera równie dobrze. Wybiorę sobie w takim razie teraz kolejny pędzelek, może taki, i chciałabym sobie to czymś właśnie rozblendować. I może sięgnę sobie po ten chłodny fiolet, czyli Lilac Mist, i nim sobie tutaj będę rozcierać tą krawędź. Jest leciutko wilgotny, bo wczoraj go prałam. Mam nadzieję, że nie zrobię sobie plam. Wracam sobie do tego i tak, wiecie, troszkę ten, żeby żadnego z tych kolorów nie zgubić, ale żeby każdy był widoczny. I teraz to samo na dolną powiekę, więc zaczynam sobie od Terrakoty, mniej więcej do połowy, bo jeszcze nie wiem, co będę chciała w wewnętrznym kąciku zrobić, więc wolę zostawić sobie taką przestrzeń nie wiem, co to było. Zostawić sobie taką przestrzeń po prostu do elastyczności makijażowej i przechodzę do Lilac Mist i delikatnie sobie to rozcieram. Będę chciała w ten makijaż wsadzić jak najwięcej kolorów, więc na pewno wewnętrzny kącik zrobimy sobie inny. Myślę, że sięgniemy po Heartbeat, czyli ten koralowy, i jego sobie wpakujemy tutaj. W ogóle ciekawe połączenie fioletu i koralu. Fajowsko. I rozcieram sobie tak, żeby połączyć delikatnie w załamaniu powieki ten fiolet i koral, a tutaj na dolnej powiece tak, żeby mniej więcej do połowy sięgnął. Teraz wezmę sobie Soft Down i delikatnie nałożę pod łukiem brwiowym i tutaj zacznę sobie rozcierać jeszcze dokładniej ten zewnętrzny kącik i wracam do Lilac Mist. To jest tak, Lilac Mist, tego jasnego fioletu. I jeszcze raz sobie tutaj leciutko rozcieram. Fajne kolorki, fajnie ze sobą grają. Myślę, że możemy przejść sobie do błysków i zacznę sobie od zewnętrznej części odcieniem Periwinkle Cloud, czyli tym fiolecikiem. Taki tutaj na środek, ale ku zewnętrznej części
powieki, ale to ładne, ładniutkie. I od wewnętrznej części sięgniemy sobie po flare. Nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie wziąć. Wow. Crazy. No i tak wiecie, staram się je połączyć delikatnie. I na dolnej powiece to samo. Troszeczkę flare i periwinkle cloud. Ładnie te kolorki ze sobą tentegują. So far so good. Przejdźmy sobie do kredki i myślę, że no właśnie, potrzebowałabym jakąś taką kredkę chłodno-fioletową, a nie ciepło-fioletową. Może tą sobie wezmę. To jest elektryczny fiolet z Glam Shopu. Ona jest też taka błyszcząca delikatnie, ale myślę, że tutaj się powinna wpasować całkiem fajnie. No, jest gitóweczka, więc wjeżdżam ją sobie po całej linii wodnej i troszeczkę tutaj w kącik. Ładne to. Ale jeszcze mnie kusi, po prostu chciałabym jeszcze lepiej przetestować tą paletę, żeby wziąć sobie troszeczkę Stardew i nałożyć delikatnie tutaj pod łukiem brwiowym. Czy nie przesadzę już wtedy z tym makijażem? Mam nadzieję, że nie. I może troszkę na środek powieki, tak na łączenie tych dwóch kolorków? A co? Może troszkę na środek dolnej jeszcze? No i okej. Tuszuję rzęsy i wykańczam makijaż. I tak się prezentuje skończony makijaż. Powiem Wam, że bardzo podoba mi się połączenie kolorów. Jakoś tak ten koral z tym pomarańczem błyszczącym, tutaj przepięknie to się prezentuje. Pięknie się mieni i ten kolor jest taki żywy i świetnie te kolory grają z fioletem, który jest taki troszkę ciepły, troszkę chłodny, bo baza była bardziej taka burgundowa, ale tutaj roztarty nieco chłodniejszym fioletem no sprawił, że jednak ma to taki nieco chłodniejszy wydźwięk. No i fajnie się to wszystko prezentuje, te błyski są przepiękne, więc so far so good, jeżeli chodzi o tą paletkę. Podsumowanie zrobię na koniec odcinka, ale póki co pracowało mi się tymi cieniami bardzo dobrze. I przechodzimy do drugiej palety, czyli Mystic Gleam Palette, czyli naszej palety z Edwardem. I tutaj już możemy zobaczyć, że jest ona w zupełnie innej historii kolorystycznej. Jest ona zdecydowanie ciemniejsza i no na pierwszy rzut oka w ogóle wydaje się taka mocno ciemna, ale jak się tak przyjrzymy dokładnie konkretnym odcieniom, no to zobaczymy, że wcale nie jest tak, że to jest cała ciemna paleta. Mamy jednak więcej takich nieco ciemniejszych tonów, no i jest to taka typowo chłodna paleta. Troszkę klimatem i kolorystyką przypomina mi Artitude Submerged. Zobaczcie, że to jest coś mniej więcej w tym klimacie, takim właśnie syrenim. Także lecimy ze swatchami i zaczniemy sobie od górnego rządku. Więc na początek Shadow Stone i mamy tutaj jaśniutki beż, wyraźnie chłodnawy, on jest taki delikatnie szarawy. Następnie Abyssal Frost. Ładny. Ma taką delikatną niebieską bazę i błyszczy się na, powiedziałabym, taki seledyn. Coś między turkusem, miętą, zielenią. Tu jest z tej strony niebieski. Bardzo fajny. Ten jest bardzo fajny kolorek. To się tak odbija od tych nazw światło i aż czasami ciężko przeczytać. Następnie Eternal Void i potem Dark Enchantress. Zaczynamy od Eternal Void. Bardzo ładny odcień, taki baby blue, ale brudniejszy nieco. Nie jest taki odcień nieba, taki czyściutki błękitek, tylko też taki pastelowy, ale brudasek. Fajny. No i ten ciemniejszy błysk. Wow. Piękny jest. No ale tu już wiadomo, ciemna baza, taka prawie, że no praktycznie czarna. No i ten piękny, taki niebiesko-fioletowy błysk. Petarda. I ostatni w tym rządku Midnight Sorcery. Taki gładziutki, w ogóle pod paluszkiem, taki milusi. No i tu mamy taki intensywny fiolet. I lecimy z drugim rządkiem. Na początek Grim Shadow i Haunted Forest. Tutaj też widzę jakiś taki w miarę delikatny toperek. Tak, taki właśnie zielono, delikatnie turkusowy. I tutaj matowa zieleń. Bardzo ładna. Taka wiecie, butelkowo-trawiasta. To jest coś pomiędzy. Tematy bardzo przyjemne są. Następnie taki ala marmurkowy odcień Eclipse Dusk i następnie Ashen Mist. To Eclipse prezentuje się w ten sposób. Ok, mamy delikatnie zieloną bazę, nie bardzo ciemną.
I powiem Wam, że drobinki to są w różnych odcieniach. On się błyszczy tak bardziej na niebiesko-fioletowo. Właśnie widać, że z bliska, że ma takie drobineczki. Niektóre są fioletowe, niektóre są zielone. Bardzo ładne to. Fajne. A daje tak w ostateczności taki metaliczno-zielono-turkusowy vibe. Następnie ta taka subtelna jakby szarość. No, powiedzmy, że szarość, ale ona ma też w sobie taką nutkę zieleni jest w tej szarości, mam wrażenie. Że to nie jest taki szary, taki niebieski, tylko bardziej idący właśnie w zieleń. Tak jakby ciutkę cieplejsza była ta szarość. Fajnie, 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 że mamy taką tutaj bazę też coś neutralnego. No i ostatni w rządku odcień Twilight Hex. Ten też ma masę drobinek. Baza jest taka w odcieniu Periwinkle, no nie? Taki very peri, coś między niebieskim a fioletem. Błyszczy się nam tutaj na fiolet i z tej strony widzę zieleń. I też ma, no, taki ładny duochromek. Postaram się Wam to potem pokazać, ale ten, chyba widać w odbiciu, w lusterku, że mamy i fiolet, i zieleń tutaj. Błyszczy się to bardzo ładnie, taki wręcz multichromowy efekt. No i ostatni rządek, zaczynamy od tego brązu, czyli Amber Abyss, a następnie Poison Ivy. Ten brązik. I zobaczcie, że on też ma trochę takiej zieleni w sobie. On jest taki oliwkowo-brązowy. Fajnie, że to nie jest taki brąz od czapy, po prostu brązowy, tylko on też ma właśnie jakąś taką nutę w sobie zieleni. Ciepłej wprawdzie, takiej żółtawej, ale zieleni. No i teraz Poison Ivy. Ten jest w odczuciu trochę inny, taki bardziej suchy, taki no niby tłustawy, ale jednak trochę suchy. No i ten widzimy, że jest takim po prostu metalikiem. On ma bazę w no niemalże takim kolorze jak błysk. Oczywiście błysk jest troszkę jaśniejszy, więc on będzie zarówno fajny do, wiecie, na przykład podkreślania zewnętrznego kącika, czy dawania jakiegoś akcentu kolorystycznego, ale też da nam troszeczkę błysku. Ciekawy. I ma też chyba troszeczkę, chyba nieistotne. Wydaje mi się, że widzę troszeczkę takich różowych drobinek, ale tutaj nie będzie to takiego dużego efektu dawało. Póki co ten jest najbardziej właśnie taki suchawy w odczuciu pod palcem i najmniej się błyszczy, co też nie musi być minusem. Ja to bardziej mówię jako cecha, bo wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy stworzyć i jaki, wiecie, make-up i tak dalej. No nic, lecimy dalej. Nocturnal Abyss. Wygląda na taki granatowy. No, ten jest też mega fajny. Do kreski albo do przyciemniania zewnętrznego kącika. Tak zrobicie sobie na przykład fioletowe takie oko i przyciemnicie tym. Takie smokey. Wow. Świetny. Ten jest świetny. To jest nawet wręcz taki granat, ale on idzie trochę w morski klimat, w morski odcień. Jak się rozciera, to widać taki turkus delikatny, taki, no morski bardziej może. Następnie Silver Shroud i Nightfall Obsidian. Lecimy z dwoma ostatnimi. Czyli tutaj mamy takie ładne toperkowe sreberko. Zobaczcie, że baza jest praktycznie znikoma. Ja mam też troszeczkę już brudny palec, więc nie wiem, czy to więcej od mojego palca, czy od bazy. Ale jest to raczej taki toperkowy odcień i mam masę srebrzystych drobinek różnej wielkości, więc robi nam efekt taki, wiecie, biżuteryjny na oku. To też jest super. To też jest naprawdę fajne. Będzie takie bardzo uniwersalne. No i na koniec coś, co wydaje mi się po prostu czernią. Czy to jest po prostu czerń? Czy on gdzieś nam się rozciera? Nie, to nie jest taka czysta czerń. Sorki, już, czekajcie, może troszkę Was zniżę, bo już mi tutaj kadru brakuje. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo ciemna szarość z nutą niebieskiego. Pewnie da się zbudować. No nie, no to nie jest taki typowy czarny. To jest bardzo ciemny szary. Spoczko. Więc tak się prezentuje cała paleta na swatchach. Wydaje mi się, że kompozycja jest naprawdę bardzo fajna. Oczywiście dla osób, które lubią takie nieco ciemniejsze klimaty. Myślę, że będzie to bardzo fajna paleta dla typu kolorystycznego zima, bo mamy właśnie takie choinkowe zielenie, taki wiecie, intensywny fiolet. Ogólnie cała paleta jest chłodna, także jeszcze kilka ujęć i lecimy z makijażem. Mnie ciągnie chyba w jakieś takie delikatnie smokingowe klimaty, więc zaczynam sobie standardowo od bazy pod cienie. Właśnie brwi mam niezrobione, bo pomyślałam, że może będę chciała pójść w jakiś bleach brows albo coś w tym klimacie, więc na razie nie ruszam ich. Zobaczymy sobie na koniec, co mi tam odbije. No i słuchajcie, bierzemy się za
Za co my się bierzemy? Co ja bym w ogóle chciała? Bo powiedziałam, że chcę smokey, ale ja nie wiem w sumie kolorystycznie, jakie bym chciała smokey. Trochę mnie ciągnie do tego, trochę mnie ciągnie do tego, trochę do tego, trochę do wszystkich. Ten też jest ładny. Może takie w coś w zielenie, żeby pójść na przykład tu. Lekko to rozetrzeć może, ale ten też chciała. Lipa. Albo ten granat, to też fajne. Może granat do przyciemnienia, ale pójdziemy sobie w tą zieleń może tak, może jednak tak. Czyli zaczynam od Haunted Forest, czyli tej matowej zieleni. Nie zaczniemy sobie od tego, zaczniemy sobie od kredki. I mam tutaj na przykład taką Glam Shop Long Lasting koktajlowy, żeby to była taka baza i żeby przy rzęsach było, wiecie, ciemno. Może sobie później na linię wodną jeszcze nałożę, ale na razie, tak jak widzicie, delikatnie gdzieś tam wokół oka po prostu, żeby stworzyć fajną głębię. O. Takie coś. Nie wygląda to super pięknie, ale na razie nie musi. Oki smoky. I teraz tak, teraz już przechodzimy do tej zieleni i wklepuję ją sobie najpierw na powiekę ruchomą. Tutaj śmialutko. Piękna jest ta zieleń. I trochę tutaj wyżej, powyżej załamania powieki zaczynam sobie to delikatnie rozdymiać, więc na powiece ruchomej raczej wklepuję, żeby ten pigment był intensywny i żeby fajnie загruntowała mi się ta kredka, a tutaj wyżej już delikatnie zaczynam rozmiękczać sobie te krawędzie. Celowo też nie wyrównywałam kolorytu powieki, bo chciałam sobie stworzyć taki bardziej edytorialowy efekt. Jak wszystko jest takie idealne i czyste, to tracimy właśnie tą nonszalancję, na której mi zależy. Więc zobaczcie, jeden duży pędzel, wszystko wszędzie rozklepando. Okej, teraz przejdziemy sobie do tego pastelowego błękitu Eternal Void i świeży pędzelek, też taki większy, puszystszy. Delikatnie będę rozcierać sobie te wszystkie górne krawędzie i dolne też po prostu dookoła wszystko porozcieram. Zobaczcie, dochłodzi nam się od razu ta okolica tutaj i kolor zyskuje więcej głębi. Może nawet odrobinkę tego beżu sobie wezmę tutaj pod samą brew, czyli wiecie, czyli tenże tutaj oto być, troszkę beige i teraz troszkę blue, ale że jasny kolor nakładany na ciemny troszeczkę nam zjada intensywność, to wracam sobie do pędzelka po zieleni i jeszcze raz przeblendowuję, żeby tą zieleń trochę przywrócić i jeszcze poprawić właśnie blendowanie bez wytrącania tak mocno zieleni. Wzmocnię sobie jeszcze wewnętrzny kącik tym Poison Ivy i ten nałożę paluszkiem, tak żeby tutaj już się zaczęło coś błyszczeć. I żeby był też intensywniejszy. Coś tutaj się już zaczyna, wiecie, więcej ciekawego dziać, ale chyba nie będę nakładała na całą powiekę. Może właśnie coś innego, żeby tak, wiecie, przełamać trochę kolorystykę itd. Także mamy Poison Ivy. No i co możemy na środek powieki? Może ten, co mi się tak spodobał też. To był chyba, to był ten, co był obok, czyli Eclipse Dusk na paluszek. Bo on jest taki coś między niebieskim a zielonym, takie wiecie, ciachu. Ładne to. I trochę na dolną powiekę też, czyli tak wiecie. Ładniste to. I tak mnie kusi, chociaż sama jeszcze nie wiem, muszę się chyba zastanowić, bo tak mnie kusi, żeby pod łuk brwiowy też nałożyć coś błyszczącego, ale trochę mi się podoba ten mat tutaj taki, wiecie, taki czysty, a z drugiej strony, wiecie, chce mi się w ogóle wszędzie błysku, nie? Także takie jest po prostu ciężkie życie me. Ten Grim Shadow by tutaj fajnie też właśnie pacał, ale chyba nie. Ale chciałam sobie jeszcze delikatnie ten make-up przyciemnić i tak przez chwilę pomyślałam o fiolecie, ale chyba jednak sobie do tego granatu przejdziemy, tak jak było pierwotnie, czyli Nocturnal Abyss. Granato turkus taki, powiedzmy. I trochę w zewnętrznym kąciku go sobie dołożę i na dolnej powiece to samo. Fajna głębia nam się tworzy. Na narożniczek tego pędzelka po zieleni
doklepuję sobie też ten granat i lekko tutaj rozblendowuję. No bo takim pędzelkiem nigdy nie zrobimy idealnego blendowania, bo to jest za mała powierzchnia. Potrzebujemy czegoś większego. I wracam sobie do tego pędzelka po jasnych kolorach, żeby jeszcze tutaj dopracować sobie to rozcieranie. Myślę, że jest nice. Dokładam sobie jeszcze raz tej kredki na linię wodną teraz. I chyba chcę jeszcze trochę błysku, wiecie? Wezmę sobie Grim Shadow, czyli ten delikatny, jasny, zielony i dołożę go sobie tutaj. Tak, ja chcę dużo błysku. A może go jeszcze dołożę troszkę tutaj i troszkę tutaj. This is nice. This is very, very cool. No i słuchajcie, myślę, że nie ma co przesadzać. Także tuszuję rzęsy i wykończam make-up. No i postawiłam na normalne brwi, bo pomyślałam sobie, dobra, jest już takie kolorowe oko, to żeby nie przesadzać, to już zrobię resztę całkowicie neutralną, bezpieczną, także mamy normalne brwi dzisiaj. No. Także słuchajcie, make-upuję dziś. Te kolory są znakomite, po prostu dla każdej grunge'owej, gotyckiej dziewczyny to jest po prostu coś pięknego. No i powiem Wam, że fajnie wyglądają te błyski, zobaczcie, nałożone nawet na matowe cienie, bardzo ładnie się poprzyklejały. Nie mam im nic do zarzucenia generalnie, jeżeli chodzi o ten look. Także zróbmy sobie króciutkie podsumowanie tych paletek. Podsumowując pracę i jakość tych paletek. Zacznijmy sobie od tej jasnej Luminous Shadow Palette. Bardzo podoba mi się kompozycja kolorystyczna, bo jest to paleta kolorowa, ale da się zrobić i bardziej bezpieczne takie przygaszone, neutralne makijaże i troszkę pastelowe i fajne połączenie kolorystyczne. Mamy kilka różnych odcieni, więc jeżeli chodzi o kompozycję, bardzo mi się podoba. Jest to też taki wygodny format, bo ta paleta nie jest ani za duża, ani za mała. Ja bardzo lubię te takie fajne kremowe maty, ale błyski też są naprawdę super i tutaj w tej palecie wszystkie są dosyć intensywne. One mają różne oczywiście formuły, bo są takie, które są delikatnie jakby lżejsze, bardziej śliskie, ale ogólnie Auden's Eye ma raczej cienie błyszczące w takiej formule takiej masełkowej. One się pięknie, intensywnie błyszczą, ale są pod palcem takie bardziej jakby masełkowe. I tutaj bardzo dobrze mi się pracowało tymi cieniami, one się ładnie nakładają nawet na matowe cienie już wcześniej nałożone i nie ma z nimi żadnego problemu, jakiegoś osypu mocnego, może jakieś tam, wiecie, delikatne drobinki gdzieś tam mi się sypały, w matach tego nie zauważyłam, w błyskach nie pamiętam. Tutaj praktycznie, no i tak sobie czyściłam przed zrobieniem sobie cery, ale to było dosłownie kilka jakichś takich delikatnych drobinek, więc uważam, że spoczko, że fajnie się to wszystko prezentuje i ten makijaż z tą paletką nosiłam praktycznie cały dzień i bardzo ładnie się wszystko utrzymało, bez najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o Mystic Gleam palet, no to jest to paletka taka ciemniejsza, troszkę bardziej mroczna, troszkę bardziej taka właśnie gotycko-grunge'owa powiedzmy, więc totalnie dwa różne światy. Tutaj jest po prostu królowa światła, tutaj królowa nocy powiedzmy. No i jeżeli chodzi o tą paletę, tutaj też bardzo przyjemne kremowe maty. Wszystkie tutaj na swatchach wychodziły bardzo, bardzo przyjemnie w odczuciu. Przepiękna kompozycja kolorystyczna. Też mamy taki główny temat, widzimy zresztą po kolorze palety, że to są takie niebieskościo-fioletozielenie, więc wszystkie kolory, które przepięknie ze sobą grają, one są wszystkie po takiej nieco chłodniejszej stronie, ale właśnie przez to, że mamy i troszeczkę neutralnych kolorów, i fiolet, i zieleń, i bardziej niebieskie klimaty, to też da się zrobić dużo różnych ciekawych makijaży moim zdaniem. Bardzo lubię tematy, tak jak w tamtej palecie, tak i w tej, przyjemne, kremowe, dobrze się budują, to nie są takie cienie, które raz dotkniemy i one się sypią po prostu jak szalone.
ale bardzo się fajnie budują do takiej porządnej intensywności. I jeżeli chodzi o błyski, to podobnie tutaj chyba ten jest taki troszeczkę bardziej ślizgawy pod ten jest bardziej ślizgawy pod palcem, ale większość jest taka masełkowa i bardzo pięknie, intensywnie błyszczy, fajnie się przykleja nawet na matowe cienie. Jedynie ten właśnie Poison Ivy jest nieco bardziej suchy w odczuciu, niemniej nie uważam, że to musi być koniecznie jego minus. Wiem, że są osoby, które po prostu jak ma być błysk i koniec musi się po prostu błyszczeć jak szalone, ale takie nieco delikatniejsze błyski, one też mają swoje zastosowanie, bo one będą fajnie nam konturować oko, więc możemy użyć zamiast matowego cienia. Możemy budować sobie kolorystykę, nakładając, tak jak to zrobiłam we wewnętrznym kąciku, nałożyłam ten, który już mi troszeczkę dodał więcej takiej głębi, no bo nie było tylko płasko, matowo, tylko już coś tam się delikatnie błyszczało. Na wierzch nałożyłam bodajże ten i już troszeczkę mi się ten kolor rozjaśnił, jeszcze mocniej błyszczy, więc fajny. Znaczy mi się podoba i ja będę używała tego koloru, ale po prostu wolę powiedzieć o tym, bo wiem, jak po prostu każdy ma inne potrzeby i preferencje, tak? Więc jeżeli no, błysk musi dla Was błyszczeć po prostu z kosmosu, no to ten nie będzie się błyszczał z kosmosu, natomiast pozostałe są jak najbardziej super. Jestem mega ciekawa, która z tych paletek bardziej przypadła Wam do gustu. Czy to są bardziej Wasze klimaty kolorystyczne, czy raczej to? Czy jesteście po tej nieco cieplejszej, wiosennej powiedzmy stronie, czy po takiej chłodniejszej, jesienno-zimowej. Napiszcie mi również, który z makijaży podobał się Wam najbardziej, bo to wcale nie musi oznaczać jednoznacznie, wiecie, która paletka była lepsza według Was. No i ogólnie napiszcie mi właśnie, jak te kompozycje, jak ten format, co myślicie o tej premierze i czy przykuła Waszą uwagę, czy nie. Jeżeli odcinek Wam się podobał i lubicie takie przeglądy paletkowe i makijaże i pomysły i inspiracji, będzie mi mega miło, jak zostawicie mi jakiegoś kciuka do góry. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!